Dzień dobry wszystkim, witam Was na moim kanale o aranżacji i projektowaniu wnętrz. Cieszę się bardzo, że jest Was coraz więcej i tak chętnie oglądacie moje odcinki. Dziękuję Wam za to. A dzisiaj odpowiem Wam na chyba najczęściej zadawane pytanie, przynajmniej bardzo często, o tym, jak urządzić małe mieszkanie. Powiem Wam w pigułce, co zrobić, czego nie robić, pokażę przykłady, ale zanim to zrobimy, kliknij dzwoneczek, subskrybuj, aby nie ominęło Cię nic w przyszłości, co pokażę tutaj na swoim kanale. Ok? Zaczynamy. Jak urządzić małe mieszkanie, powiedzmy 30-parometrowe? Przede wszystkim musi być ono funkcjonalne, musi być przemyślane, bo musi być praktyczne i oczywiście ładne. Na początek powiem, chyba przełamię taki stereotyp, bo zazwyczaj usłyszycie coś takiego: do małych pomieszczeń tylko jasne kolory. W małych pomieszczeniach nie może być ciemno. Małe pomieszczenia to musi być jasno, ponieważ to wszystko powiększa przestrzeń. Nie. Mieszkanie jest dla Was, Wy macie się tam czuć dobrze, macie tam wypoczywać. Jeżeli lubicie ciemne wnętrza, jeżeli lubicie akcenty kolorystyczne mocne, dlaczego nie? Może być jasne, oczywiście. Jasne wnętrza, jasne i małe wnętrza łatwiej urządzić. Ale to nie znaczy, że tak macie zrobić. Zobaczcie tą malutką łazienkę. Naprawdę niewielka, w ciemnych kolorach, wygląda świetnie. Z ciemnym sufitem wygląda super. Jest łatwiej urządzić w jasnych kolorach, ale to nie znaczy, że nie możecie stosować ciemnych. Czego nie zalecam do małych wnętrz, jeżeli chodzi o kolory, to aby było pstrokato, czyli żebyście nie robili w ten sposób, że macie za dużo tych kolorów, za dużo struktur, za dużo formatów, bo wtedy faktycznie może to wyjść nieciekawie. To jest jeden punkt. Jeżeli coś robicie w małym mieszkaniu, róbcie to z głową. Musi być to przemyślane, mogą być ciemne kolory, ale nie może być tych kolorów 7, 8, a do tego różne jeszcze struktury. Drugi punkt. Popatrzcie na praktyczność. Nie wiem, czy myślisz już mieszkać w takim małym mieszkaniu przez następne 10 lat, czy dłużej, czy jest to tylko przejściowe. Jakby nie było, pamiętaj, że różnie życiu się układa i mimo, że myślisz, że będziesz tam mieszkał rok, 2, to może być inaczej. Meble kuchenne jednak mimo wszystko lepiej u stolarza. Wtedy możesz zrobić pod sufit, możesz zabudować, zagospodarować tak, jak Ty tego sobie życzysz. Tam ma być praktycznie, tam masz się czuć dobrze i musisz mieć gdzie włożyć te swoje rzeczy. W małym mieszkaniu tym bardziej jest problem z zagospodarowaniem i schowaniem różnych rzeczy. I tu przechodzimy do kolejnego punktu. Do punktu, którym niestety często się zdarza, jak przyjeżdżam na mieszkania gdzieś do projektowania, a szczególnie właśnie w małych mieszkaniach, gdzie ciężko jest coś ukryć. Nie zagraćcie tych mieszkań. Nie zagraćcie. Ja rozumiem, że wracacie z wakacji i w tym Egipcie jest taka fajna szisza i musicie ją kupić, musicie ją mieć. No to kurde, kupcie. Ale niekoniecznie ją pokazujcie w tym mieszkaniu, bo tych bibelotów później nastawionych na półkach, półeczkach jest tak dużo, że robi się bałagan i jest po prostu taki odczopląs. Źle się tam człowiek czuje, jest nadmiar wszystkiego. Nie róbcie bałaganu w swoim mieszkaniu poprzez nadmiar półek, półeczek, bibelotów na wierzchu. Starajcie się to wszystko schować i ukryć. Bardzo ważny aspekt, czwarty punkt, jeżeli chodzi o urządzanie małego mieszkania, to oświetlenie. Ktoś powie, no małe mieszkanie to wystarczy mi jeden plafon kupiony w hipermarkecie budowlanym na środku i fajnie, mam jasno. No dobra, jasno może i będzie, ale nie będzie praktycznie. Gra światłem jest nie tylko po to, żebyśmy mieli jasno, ale po to, żebyśmy mieli przyjemnie i aby te małe mieszkanie
powiększyć optycznie. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz, fajna sprawa i dzięki takim rozwiązaniom możesz gdzieś we wnękach zrobić ukryte światło, gdzie optycznie nam powiększy to pomieszczenie. Możecie zrobić w cokolikach w kuchni, pod sufitem, gdzieś schować to oświetlenie, po to, żebyście wieczorem usiedli i włączyli takie oświetlenie, zrobili sobie nastrój i aby było przyjemnie. Wy tam, tak jak wspomniałem, możecie długo, długo mieszkać. Tak więc nieważne, że to jest małe mieszkanie, ma być tam ładnie i przyjemnie, a dzięki oświetleniu nie tylko to zrobicie, ale też optycznie możecie powiększyć. Kolejny punkt, bardzo ważny, to zrobienie, w zależności jak duże to mieszkanie jest, 1-2 punktów takich, które przykują wzrok. Ktoś wejdzie do mieszkania i powie, kurde, fajnie, tak? Od razu wzrok mu padnie na tą jedną rzecz i powie, no widać, że to jest przemyślane. Różne są możliwości. Możesz ładnie ścianę podświetlić, nie wiem, zrobioną z cegły, może ta ściana być pomalowana, może być na tej ścianie jakiś obraz designerski, abstrakcja, cokolwiek, w zależności co lubisz i co Ci pasuje, ale warto, aby zrobić taką jedną rzecz, że powiesz, no, to jest to, ściana zielona, z mchu. No, możliwości jest naprawdę dużo, tak więc pomyśl, co lubisz, czym się dobrze czujesz i co według Ciebie będzie taką wisienką na torcie. Następny punkt to podział na strefy, ale w małych mieszkaniach, naprawdę takich małych mieszkaniach, nie polecam robić podziału na strefy w podłodze, czyli na przykład w kuchni mamy podłogę z płytek, dalej mamy podłogę z paneli z drewna, ponieważ to trochę nam kroi tą przestrzeń. Może tak zrobić, w zależności jaki jest układ tego mieszkania, ale nie zawsze to jest zalecane. Ale można oddzielić salon od kuchni, na przykład stołem, albo sofą odwróconą do kuchni, albo sufitem podwieszonym i automatycznie podzielimy już to mieszkanie na strefy. Wtedy w takim mieszkaniu jest wszystko tak jakby bardziej uporządkowane i dużo lepiej się w nim czujemy. Co warto, nie odkryję Ameryki, ale zaznaczę, podkreślę to, warto w takim mieszkaniu zastosować lustra, oczywiście, i jeżeli mamy meble, to zrobić je na przykład lakierowane na wysoki połysk, ponieważ to wszystko optycznie powiększy nam tą przestrzeń. Będzie po prostu wydawało się, że mimo to jest, że to jest 25 metrów, to ta kuchnia, która ma teoretycznie 5 metrów, jest dużo, dużo większa. Tak więc tu faktycznie można zrobić w lakierze, można dodać lustro gdzieś na drzwiach, przykładowo mamy jakieś drzwi, zróbmy tam lustro i automatycznie to nam fajnie powiększy przestrzeń. Krótki taki poradnik w pigułce, jak urządzić małe mieszkanie, ale mam nadzieję, że Wam się przyda, że zobaczyliście te przykłady, które tutaj pokazałem i coś dla siebie uczkniecie. Na dzień dzisiejszy bardzo Wam dziękuję. Kliknij subskrybuj, napisz, jeżeli masz pytanie jakieś, no i oczywiście liczę na łapkę w górze. A na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć!